dzieciak. Ale okej, to jest dobrze. To dobry znak. Dobra, okej. Aha, okej, dobrze, czyli pan jest przygotowany. Dobrze, drodzy Państwo, możemy zaczynać. Zapraszam na prezentację pana Daniela, któremu towarzyszy tutaj bardzo cierpliwy i ułożony pies, Boswell. Pan Daniel opowie nam o tym, jak 6 lat podróżuje, przebywa w kamperze. Cześć, Daniel, Boswell tutaj. Ja wziąłem pieska, bo byłem, może tak nie widać do końca po mnie, ale byłem zawsze takim nieśmiałym chłopakiem i nadal trochę jestem, więc jakby coś mi tu nie wyszło w prezentacji, to sobie przynajmniej na pieska popatrzycie, nie? I będziecie wszyscy będą zadowoleni z tego. Dla mnie na takiej sali to jest jak przemówienie na forum ONZ, a nawet kartki kurczę nie mam. No ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie. W każdym razie 6 lat w kamperze to jest generalnie opowieść na parę dni tutaj z cateringiem, ale postaramy się szybko, w pół godzinki, taki wyścig będzie troszkę. I może na początku zacznę od takiej ciekawostki, takiego, jak to mówią, lifehacku podróżniczego. Otóż kiedyś, jak byłem mały, to znaczy 20 lat temu powiedzmy, nadal się czuję trochę dzieckiem, podróżowałem sobie po świecie autostopem głównie. Chciałem wszystko zwiedzić oczywiście, jako młody człowiek, który chce poznać świat, te miejsca z filmów różnych, które widział z książek. Ale nie miałem telefonu, ani aparatu fotograficznego, więc znalazłem sobie taki sposób, że po prostu szedłem do jakiegoś stoiska z widokówkami, czy tam w Paryżu, czy w jakimś Berlinie, czy w innym miejscu, o którym słyszałem, i sobie spisywałem miejsca, oglądałem te miejsca z tych widokówek i spisywałem sobie z tyłu na karteczce, gdzie one wszystkie są, i potem chodziłem, zrobiłem sobie taki szlak na mapie po tych wszystkich miejscach. I niedawno już sobie kupiłem telefon i aparat i stworzyłem nawet taką stronę właśnie z własnymi widokówkami i ich śladem was troszkę poprowadzę. Nie pokażę wam tej strony, bo ja na tych widokówkach to nic tam nie zarabiam, ale taką reklamę fajną zrobiłem, którą możecie sobie tutaj obejrzeć, zobaczymy, co nie widziałaś. You send me baby you Nie działa dźwięk, ale to wam powiem od razu, że to nie jest nic specjalnego, tylko piosenka Mavis Staples, ale zaraz spróbuję uruchomić. Minucia. send me Tak, może być lepiej. honest you do, honest you do, honest you do. No nie, dobra, nie szkodzi. W każdym razie tak, wracając już do tematu głównego, czyli życia w kamperze, to ja miałem kamperów 3 rodzaje. Jako taka ciekawostka mogę wam właśnie powiedzieć coś o każdym z nich. Mój pierwszy kamper, którym ruszyłem do Portugalii, to taka wersja z alkową, którą Portugalczycy nazywają Capucina. Tak śmiesznie oni na cappuccino to mają zupełnie inną nazwę, meia de leite, a Capucina chyba ze względu na taką czapeczkę, którą ma właśnie u góry z tym łóżkiem, nazywają tego typu kampera. I w tym kamperze żyłem sobie przez rok z 2 kotków. To był okres przed pandemią i w trakcie nas pandemia spotkała, o czym pokrótce za chwilę opowiem. Te kotki to był Papi i Pixie, wtedy Boswell jeszcze nie było nawet na świecie. Tutaj jestem z Piksunią, która obecnie jest u moich rodziców tu w Tarnowskich Górach. Stała się mieszkanką Tarnowskich Gór parę lat temu. I przygodę swoją roczną w kamperze opisałem, to były takie moje początki właśnie tego typu podróżowania, w książce Z widokiem na ocean, którą można tutaj sobie do mnie podejść i kupić, można znaleźć w internecie. Pseudonim, którym ją podpisałem, to Daniel Is, dlatego że chciałem ją przetłumaczyć na angielski i wrzuciłem po prostu do ChatGPT, jak to wszystko się pojawiło, i ChatGPT przetłumaczył mi też nazwisko. Przetłumaczył je na Ist, co
po angielsku oznacza drożdżycę i niezbyt dobrze brzmi, więc ktoś mi podpowiedział, że może lepiej skrócić to jedną literkę i zostanie list. Pod taką nazwą sobie moją książkę możecie znaleźć, która opisuje ten pierwszy rok w kamperze. Drugiego kampera miałem takiego mniejszego, jest w sprzedaży, polecam. Jak ktoś jest bardzo bogaty, może sobie kupić go ode mnie, bo trochę kosztował i nie mogę go sprzedać zbyt tanio. Amerykanie nazywają takiego Volkswagena T4 Eurovan, jako taka ciekawostka kolejna. I w nim żyłem przez około 4 lat. Wygląda wnętrze tak. Troszkę mniejsze, ale starczało mi, ponieważ no, miałem tu generalnie prawie wszystko, co posiadam, oprócz książek i paru plakatów, obrazów być może. Nie pracowałem wtedy zdalnie, tylko chodziłem do biura, ale jakbym chciał to sobie zorganizować, wyglądałoby tak, w formie zdalnej. I dołączył do mnie w tym kamperze ten piesek, którego tu widzicie, Boswell, po krótkim czasie, znaleziony na andaluzyjskiej autostradzie. I Boswell się nazywa dlatego, że jest to piesek dokładnie tak jak z tego filmu australijskiego Niebezpieczna gra, pierwsza rola Jamie Lee Curtis. Bardzo fajny film, na CDA za darmo możecie sobie zobaczyć chyba. I widzicie, wygląda mniej więcej tak samo. I mój obecny kamper, którego być może kiedyś ktoś z Was widział gdzieś w Tarnowskich Górach, został nazwany Ricky Bobby, nazwą kierowcy rajdowego, bo wbrew wyglądu dość szybko nim dojechałem ostatnio z Włoch do Polski, stąd go importowałem. I jego wnętrze wygląda tak. Jest to kamper tak zwany w wersji Integra, czyli gdzie ta cała zabudowa buda jest połączona z samochodem już fabrycznie. I moim zdaniem, choć różni ludzie mają różne potrzeby, jest to najwygodniejsza, najlepsza forma kampera, bo te obecnie takie popularne busy, one są dłuższe, więc trudniej się nimi zmieścić na parkingu, a jednocześnie węższe i mają mniej takiej przestrzeni życiowej niż ja mam tutaj. Mamy tutaj 3 łóżka, bo jest to takie górne, które się z przodu po prostu obniża. No i tak to wygląda w skrócie, ta moja kamperowa historia. Rok w Volkswagenie Kalman, 4 latka w T4 i obecnie w Hymermobilu. Praca. Pewnie wielu Was ciekawi, jak znaleźć pracę za granicą. Moje prace nie były zdalne, no ale za granicą jednak to nie jest taka łatwa historia, więc już Wam powiem. Trzeba zrobić po prostu dobre zdjęcie sobie w aplikacji. I z tym zdjęciem, z lewej jest oryginał, z prawej troszkę przerobione. Dostałem pracę w 2 bankach, w 3 różnych międzynarodowych firmach. No, ostatnio jak zmieniłem zdjęcie, to miałem trochę trudność w znalezieniu pracy. Nie wiem, może już starszy troszkę jestem, ale taka metoda, tak już mniej trochę żartobliwie powiem Wam, że szukałem zawsze pracy z językiem polskim za granicą, bo język polski jest czymś, znajomość tego języka za granicą jest czymś no, bardziej cennym niż tutaj. I nie jest tych ofert bardzo dużo, ale jest troszkę. I moja praca pierwsza w tym kamperze z alkową to była praca taka, że po prostu stałem 7 minut spacerem od biura i sobie chodziłem do biura pracować, do kampera spać. Druga praca była taka, że mogłem pracować, znaczy kolejna tam któraś, że mogłem pracować sobie, ale tam pracowałem najdłużej zdalnie, tylko że na terytorium Hiszpanii. I jak znalazłem pieska, pojawił się problem. Bo ja w tym małym kamperku nie miałem zbyt dużo energii i za słaby internet, żeby pracować. Byłem testerem gier komputerowych wtedy i chodziłem sobie do takich biur coworkingowych i dowiedziałem się, że wiele z tych biur jest pet friendly. Byliśmy chyba w 13 w całej Hiszpanii. Mam ich nawet ranking. Czasem sobie takie wolontariackie dodatkowo prace brałem, znaczy darmowo oczywiście. Zajmowałem się zwierzątkami znajomych, tutaj kotkami, koleżanki w Portugalii. Tutaj kaczką znajomych w Walencji. Kaczka tutaj chodzi na filmiku, nie wiem czy mi się uruchomiło. O, udało mi się uruchomić, żeby kaczka chodziła. Tak jest po prostu zajęcie po godzinach. Miałem, nie kwaczę, ale to tam wiemy wszyscy jak kaczka kwacze, więc nie będę już tutaj podłączał. I dalej. Przechodząc do następnego slajdu. No i niestety moja firma, w której pracowałem w Hiszpanii, 3 lata przenosiła biuro, w końcu to biuro, mogliśmy niekiedy pracować zdalnie, w końcu to swoje biuro przeniosła i to biuro tej firmy nie było pet friendly,
Więc musiałem pieska prowadzić do przedszkola. Ten Boswell sobie z rana ze mną jak dziecko chodził do przedszkola, wieczorem był odbierany. Ja nie mogłem ze znajomymi wyjść po pracy na piwo, bo oczywiście po pieska do przedszkola. Jakbym wrócił, to już piwo wszyscy wypili i poszli do domów. A obecnie mam pracę zdalną od jakiegoś 1,5 roku. Kamper obecnie jest na tyle duży, że dostarcza mi wystarczająco energii, by uruchomić ten komputer i wszystko. Sobie komfortowo w nim pracować. I teraz przechodzimy do tutaj meritum chyba sprawy, właśnie tych podróży, z których ostatnio sobie zacząłem tworzyć widokówki. I pokażę wam po prostu, bo to mówię, to trzeba by z tydzień tu siedzieć, ale pokażę wam moje ulubione miejsca w Europie. Jednym z nich jest Park Narodowy Arabida w Portugalii, gdzie spędziłem pandemię bardzo szczęśliwie. To był najbardziej beztroski i najwspanialszy okres w moim życiu, bo tam po prostu nikogo nie byłem. Ja sam z 2 kotków przy takich klifach, takich plażyczkach. Mówiłem wam w opisie mojej prezentacji było wzmianka o tajemniczych miejscach południowej Europy. I Park Arabida właśnie jest takim miejscem, gdzie można sobie dużo takich małych, ciekawych plażyczek znaleźć, jak na przykład ta, do której schodzi się tam, trzeba przejść przez pole 3 km, potem schodzi się po takich łańcuszkach i jest tam taki masywny budynek. Nie widziałem tego w internecie, na pewno już jest gdzieś, ale odkryłem to samemu. Takie plaże, to jest wszystko w obrębie tego Parku Arabida, który się znajduje 40 km na południe od Lizbony, przy takiej miejscowości Sesimbra. Wielu ludzi zwiedzając Portugalię jedzie do Lizbony, zwiedza okoliczną Sintrę, która jest bardzo ładna, ale pomijają Sesimbrę, bo nie jest jeszcze tak rozpopularyzowana, a w każdym razie Sesimbra jest moim tam ulubionym miasteczkiem i w jej otoczeniu są tego typu miejsca, które wyglądają jak w Tajlandii, nawet momentami, a nie jak w Portugalii. Tutaj jest widok z przylądka Spichel, który jest na terenie tego parku. Jest tam taki klasztor, jest parking nawet, który można zaparkować kamperem za darmo. To jest sam przylądek. I zaraz obok też zależy, w którą stronę się pójdzie. W jedną to jest Park Arabida, a w drugiej jest taka moja najulubieńsza plaża na całym świecie, która się nazywa Praia de Meco. Ona była zupełnie nieznana dla turystyki i w latach 70. chyba została odkryta przez hipisów i bardzo jest rozległa. Nie trzeba nawet stroju kąpielowego nam przynosić, bo jest to plaża dla naturystów, więc bardzo wygodne miejsce i ciągnie się kilometrami. Bardzo długie spacery sobie zawsze ją odbywałem i w trakcie pandemii, i po pandemii i ogromnie ją polecam. W weekendy jest dość zatłoczona, ale w ciągu tygodnia to wygląda tak puściutko. I Portugalia jeszcze muszę wspomnieć, że to nie tylko plaże, nie tylko te rzeczy, które znamy gdzieś tam z Instagramu i tak dalej, ale to na przykład też takie góry. Pasmo Serra da Estrela, na którego największy szczyt można wjechać w ogóle sobie samochodem, ale ja szedłem pieszo. Drugie podobne dosyć miejsce do Parku Arabida jest rezerwat przyrody Cabo de Gata, znajdujący się w Hiszpanii. Jak widzicie, krajobrazy są troszkę podobne. Jako ciekawostka, te wszystkie moje zdjęcia, może nie są doskonałe, ale są robione takim czarno-białym telefonem, pierwszego smartfona, jakiego miałem, był czarno-biały. I to wygląda tak trochę po staremu, bo jak robię zdjęcie, to ja nie wiem, jak one wyjdzie. Dopiero jak na komputer je przeniosę, to widzę je w kolorach. I teraz tak, ten rezerwat przyrody Cabo de Gata to miejsce, w którym kręcono wiele filmów, głównie westernów, na których czasem widać tą górkę, czy tam taką, którą będzie widać na następnym zdjęciu, ponieważ w pobliżu tego parku przyrody jest także pustynia, jedyna prawdziwa pustynia w Europie, Tabernas, gdzie takie westerny, jak na pewno znacie Sergio Leone, brzydki, zły i kurczę. Nie pamiętam nazwy, w każdym razie znacie te filmy, były kręcone nawet tego typu produkcje jak Gra o Tron, Black Mirror. Zaraz wam tą pustynię pokażę, w każdym razie to jest niedaleko dosyć. Jeszcze kończąc o tym rezerwacie Cabo de Gata, są tam takie piękne plażyczki, klify też, górki, znana plaża chyba zmarłych, to się nazywa, Playa de Muertos, nie pamiętam już nazwy. I takie urocze miasteczka, dosłownie do każdego miasteczka na terenie tego parku przyrody Cabo de Gata zajedziecie,
to jest tam przecudownie, tylko z kamperem akurat trzeba no, trochę podjąć wysiłku, by znaleźć miejsce do parkowania odpowiednie. Więc nie będę wam podawał nazw tych miast, no mogę wam podać Guadalquivir, San Jose i tak dalej, ale obojętnie do jakiego zajedziecie, to jest tam super. I tak wygląda ten park Cabo de Gata z daleka. I teraz tak, jak już wspomniałem, hiszpańskie pustynie. Jedna jest no taka prawdziwa, która spełnia po prostu wszystkie kryteria półpustyni geograficzne. Jest to Tabernas, ale takich obszarów, które wyglądają jak pustynie, które są nieużytkami, jest trochę więcej. Zwiedziłem je już chyba wszystkie. I taka, która najczęściej się pojawia w opowieściach kamperowych ludzi, to Bardenas Reales. Obszar taki na oko, nie wiem ile kilometrów kwadratowych, bo ja tak przestrzeni nie liczę, ale taki, że zaparkowałem sobie w pobliskim miasteczku i 15 km sobie szliśmy w jedną stronę do tego takiego najbardziej znanego tam pagórka i 15 km z powrotem, taki dłuższy, dosyć jednodniowy spacerek, no ale to jest dość spory obszar, w którym można sobie postać z parę dni i się nacieszyć takim pustkowiem i świetnymi krajobrazami, które też pojawiały się w różnych filmach. W Jamesie Bondzie, jakimś z tego co pamiętam. Tu jest ta pustynia Tabernas, ta najprawdziwsza. Są tam takie, widzicie, obozy indiańskie nawet, miasteczka westernowe, coś typu, jak mamy tutaj w Żorach, to tam jest tego chyba z 5 sztuk. Znajduje się w pobliżu też taki obszar El Chorillo, którego mało kto o nim wie, bo nawet nie potrafiłem znaleźć informacji o tym w internecie, ale są tam takie, trafiłem przypadkiem, a czasem sobie po prostu gdzieś zaparkuję kamperem i robię wielokilometrowe spacery i są tam takie atrapy westernowych miasteczek i raz jak tam stanąłem, to nawet w nocy były takie reflektory wielkie pośród tych gór, że po prostu wiedziałem, że tam kręcą film. Często przejeżdżają tym obszarem różne ciężarówki z tym sprzętem całym filmowym, są oznaczone ścieżki takimi strzałkami. Bardzo fajny, polecam do zwiedzenia obszar i to jest wszystko w pobliżu tego właśnie Parku Przyrody Cabo de Gata i pustyni Tabernas. Kolejne pustynie hiszpańskie, takie obszary nieużytku, to Gorafy, które tak bardziej jak taki kanion wygląda. W pobliżu Granady, Monegros, w pobliżu Saragossy, Albanilla w prowincji Murcia, Gebas. Nie wiem, czy oglądacie taki film Zabriskie Point Michelangelo Antonioniego, to tak podobnie wygląda właśnie jak miejsce z tego filmu. I jeśli już jesteśmy przy prowincji Murcia, to jest tam takie moje najulubieńsze miejsce w Hiszpanii do stacjonowania kamperem. Taki półwysep, który coś mierzeja w zasadzie, tak jak półwysep helski, którą całą niestety zabudowali takimi wieżowcami, które tam widać w tle daleko. I tam jak się wjedzie w te wieżowce, to chyba jest, nie wiem, 30 czy 20 parę kilometrów trasy, to jest tam okropnie. Wygląda to jak chińskie miasta widma. No, taka ciekawostka po prostu. No, na jeden weekend fajna rzecz, ale pusto i blokowiska wielkie, ale za to jak się stanie po drugiej stronie tego półwyspu, który się nazywa Mar Menor, to jest ta woda pomiędzy półwyspem a tutaj lądem. Półwysep się nazywa Manga. I jak się stanie po drugiej stronie tego półwyspu Manga, to jest wielki spokój, wielka przestrzeń i widok taki, jakby się przed nami gdzieś za morzem dalekim rozciągała jakaś metropolia. To mi się bardzo podoba. I wygląda ten teren tak, troszkę taki bagienny. Urządzaliśmy sobie takie spacerki tutaj z moim pieskiem Boswellem długie i są też takie kosmiczne krajobrazy, które mało kto odwiedza w Hiszpanii. I a propos kosmicznych krajobrazów, to mamy też taką rzekę zwaną Rzeką Czerwoną Rio Tinto, o której mi powiedzieli kamperowcy na parkingu, bo ja w ten sposób zwiedzam. Tak jak kiedyś chodziłem po sklepach z widokówkami, patrzyłem co tam jest, teraz po prostu pytam ludzi przypadkowych, co tu polecacie w okolicy i mi taką niekiedy dadzą propozycję, o której nikt prawie nie wie, bo ta rzeka Rio Tinto się rozciąga to jest akurat w Andaluzji, inny rejon, tylko tak nawiązałem do wcześniejszego tego marsjańskiego krajobrazu.
Ta rzeka się rozciąga na przestrzeni 50 km, ona jest czerwona ze względu na zanieczyszczenia niestety. I do tego stopnia jest to wszystko zanieczyszczone chemikaliami, że tutaj badania swoje urządzają astrobiolodzy. Tak to wygląda z bliska. Tu pieska nie można absolutnie puszczać bez smyczy i nawet dotknąć tej wody raczej jest niewskazane. Przechodzimy teraz do tych tajemniczych zakątków północnej Afryki. W Maroko mało kto z tego, co się orientuje w tej takiej całej vlogosferze, zwiedza jeziorko, które się nazywa Aguel Mame Sidi Ali. Odkryliśmy je przypadkiem i jest to moje najulubieńsze miejsce w tym kraju, a w tym kraju byłem 3 razy, raz autostopem, potem w delegacji w pracy i niedawno właśnie kamperem. I bardzo mi się podoba, bo w ciągu 3 dni chyba tam spędzonych, 2 nocy, coś takiego, widzieliśmy tylko 2 turystów, jakichś ludzi żyjących sobie w namiotach po drugiej stronie, ale bardzo spokojnych. I pieska, który tylko spał sobie tak jak w jednej z wcześniejszych prezentacji przy naszym kamperze. Te pieski bardzo przyjazne są w Maroku, akurat dzikie, te, które my spotkaliśmy. Może inne nie są, ale ja miałem dobre doświadczenia. I to właśnie jezioro jest otoczone takim bardzo mistycznym krajobrazem i z każdej strony jest troszkę inne. Dlatego je zacząłem uwielbiać. Niestety budują tam hotel, ale przypuszczam, że takie luksusowe jakieś spa, coś w tym stylu, ale przypuszczam, że zbyt nie zniszczy tego krajobrazu. Teraz tak, jeśli jesteśmy jeszcze przy północnej Afryce, to przedstawię Wam obszary pustynne Tunezji tym razem, gdzie byliśmy w zeszłym roku. I są one ciekawe pod tym względem, że one się nazywają Szot. Szot to jest chyba takie wyschnięte jezioro, jeśli dobrze pamiętam. Więc wiele tych obszarów pustynnych będzie miało ten taki przedrostek Szot w Tunezji. Ciekawe, bo kręcono tam na przykład Gwiezdne Wojny. Tutaj tą chatkę pewnie wiele osób rozpoznaje. Trzeba trochę podjąć wysiłku, by do niej dotrzeć. Jakieś tam parę kilometrów chyba w polu przejść. Zaraz przy granicy z Algierią, jeśli dobrze pamiętam. I nie, z Algierią, Tunezja granicy. Dobra, nieważne jaka granica, ale chyba Algieria. I są tam takie też różne mini muzea Gwiezdnych Wojen, jak na przykład tutaj, gdzie sobie z Boswellem przy żołnierzu Imperium stoimy. I tutaj z lewej strony widzicie Boswella u góry na pustyni marokańskiej i na dole na pustyni tunezyjskiej. Nie wiem, czy to się tak zawsze różni, czy zależy to bardziej od warunków atmosferycznych. W każdym razie byliśmy o tej samej porze roku, mniej więcej w Maroku i w Tunezji, i Maroko wyglądało tak bardziej czerwono, a Tunezja tak bardziej biało. Obydwa typy krajobrazów ciekawe. I w Tunezji byłem sam z Boswellem, ale poznałem 2 takich świetnych, mega sympatycznych kamperowiczów, których Instagrama Wam bardzo polecam, Donkeys in the Van. Dlatego się tak nazywa, ponieważ ten samochód, w którym mieszkają, mówi się na niego w Wielkiej Brytanii Donkey. To jest taki stary Mercedes. I dzisiaj rano byłem w kawiarni i dostałem taką wiadomość miłą bardzo od koleżanki, że za mną troszkę tęskni i mój budzik, że już się kończy połowa prezentacji, ale jesteśmy już daleko, więc spokojnie się zmieścimy. Zainspirowała mnie wiadomość od koleżanki dzisiaj do stworzenia takiej złotej myśli. Pewnie gdzieś już ktoś taką złotą myśl wymyślił, ale no, jest moja autorska, bo nie wiem o tym, że ważne, żeby z podróży naszych zostawiać wspomnienia miłe nie tylko dla siebie, ale także dla innych. I właśnie z tej podróży bardzo miłe wspomnienia sobie wzajemnie zostawiliśmy z tą 2 ludzi, ponieważ byłem tam sam, a spędziłem z nimi święta Bożego Narodzenia i spotkaliśmy się przez 4 chyba razy w ciągu niecałych 2 tygodni, dlatego że ich samochód jest bardzo powolny. Jakoś tak się nasze szlaki przecinały z tą moją T4, że się często widywaliśmy. I kontynuując te pustynne krajobrazy, to one wyglądają tak, że na przykład czasem jakiś wrak jest na środku pustkowia.
wygląda tak, a z daleka wygląda to tak. Tam ta kropka to jest właśnie ten samochodzik. Zdjęcie robiłem nie przy trasie, trochę jeszcze oddalone od niej. I wracając do Europy, przedstawię Wam moje najulubieńsze miasto. Nie tylko w Europie, na świecie chyba, bo świata też trochę tam mi się udało zwiedzić. I to jest moje najulubieńsze na świecie miasto, które się nazywa A Coruña w języku galicyjskim, a La Coruña w hiszpańskim, kastylijskim. I ono wygląda tak. Dlatego nam się podoba, mówię mi, Boswellowi, bo jest to miasto z takimi blokami, tętniące życiem, z różnymi wydarzeniami kulturalnymi, ale jednocześnie w tym mieście można przejść chyba ponad 5-6 kilometrów wzdłuż oceanu przy klifach. Tak wygląda tam port. Takie bloczki trochę jak u nas w Polsce, ale ta mgła, ta roślinność, to wszystko nadaje niesamowitego klimatu temu miejscu. Jest tam taki po prostu pewien rodzaj, taka atmosfera, pewien rodzaj takiego mistycyzmu, którego nie spotkamy na południu w Hiszpanii. Taki kolonialny kościółek. Jak wejdziemy ledwie, nie wiem, kilometr za centrum, to mamy dziką zwierzynę, jak tutaj widzicie. I tak wyglądają tutaj blokowiska z daleka, z pola, a ledwie ten widok to jest kilometr od tamtych bloków, które widzieliśmy na wcześniejszych zdjęciach. I można sobie spacerek urządzać taką promenadą. Codziennie z Boswellem tam chodziliśmy. Boswell kopał dół przez górę, która jest po lewej stronie. Prawie się przez nią przekopaliśmy, bo przyjechałem do Coruñi na miesiąc, a zostałem 6 miesięcy. Tak po prostu z mapy sobie wybrałem. Miejsce najbardziej odleglejsze miejsce na północnym zachodzie Hiszpanii. I fajne pod tym względem, że nie jest jeszcze zatłoczone turystyką, ponieważ nikomu tam nie jest po drodze. Ona jest na samym skraju. A dziwne, bo Picasso tam spędzał, tam i w Maladze troszkę czasu. I ta kolonia się znajduje w prowincji Galicja, którą też uwielbiam, bo jest tam dużo zieleni, są puste przestrzenie. Tutaj przy tych wiatrakach chodzą sobie dzikie konie, których nie sfotografowałem, ale bo ja nadal nie jestem fanem robienia zdjęć, więc niestety nie ująłem ich, ale jest ich mnóstwo. Są takie plaże, tu w miejscowości Lasze, gdzie miałem też biuro coworkingowe. Tu plaża przy mieście Ferrol, trochę na północ od niego, i tu plaża, którą pewnie wiele z Was widziało. Jest to plaża w Sopocie, bo chciałbym przejść teraz do kraju, którym najbardziej lubię podróżować kamperem i odkryłem to dopiero rok temu, gdy mi się skończyła praca w Hiszpanii. Jest to Polska, a w Polsce, co najdziwniejsze, najfajniejszym najulubieńszym miastem jest Warszawa. Dlaczego Warszawa? Bo w Warszawie mogę sobie parkować w samym centrum, ponieważ strefa, ta tak zwana zielona, nie obejmuje kamperów. Mam nawet oficjalne pismo z Urzędu Miasta, że spokojnie przy Pałacu Kultury mogę swoim tym starym 35-letnim autem stanąć. I spędzam noce w takim miejscu, z widokiem z jednej strony na kominy fabryczne, ale jednocześnie dodające uroku zachodom słońca. I stoję nad rzeką, 5 kilometrów jakieś od centrum miasta, więc idealna odległość na codzienny spacerek z Boswellem w tej z powrotem. W Warszawie po jednej stronie jest zabudowana promenada barami i tak dalej, gdzie można sobie miło spędzić czas, a z drugiej strony jest las, plaże, więc jest to dla mnie doskonałe miejsce na stacjonowanie kamperem, przynajmniej samemu, bo mam zróżnicowaną po prostu rozrywkę. Nie chcę iść do baru, to po lewej stronie rzeki, chcę iść na plażę po prawej stronie rzeki, wszystko jest. Takim mostem sobie tam zawsze przechodzimy z naszego ulubionego miejsca. Ja zmieniam miejsca często, bo pewnie co Was ciekawi, tak tydzień sobie postoję tu, tydzień tam, tydzień jeszcze gdzie indziej i potem wracam do tego poprzedniego miejsca, żeby tak, nie wyglądało to dziwnie, że ktoś tak koczuje tak długo, ale mam swoje miejsca ulubione w Warszawie, w każdej praktycznie dzielnicy. Widoki z naszych
warszawskich spacerów i to jest właśnie tutaj, gdzie ja stoję, te 5 km od miasta, przy takim miejscu, które się nazywa Kamień, to jest taki pawilon, wybudowany tam ostatnio do wydarzeń różnych kulturalnych. Najlepsze jest to, że przez 2 lata jeszcze do tego Kamienia do środka nie wszedłem, ale wiem, że do Warszawy będę wracał często, więc kiedyś go zwiedzę. I tu sobie z moim kolegą z bloga Camper Life Story, możecie sobie zobaczyć w YouTubie, bardzo fajne ma filmiki, stoimy przy warszawskim Kamieniu i Kamień nawet zainspirował mnie do napisania, to spotkanie mnie zainspirowało do napisania tego wiersza, bo oprócz książki, którą wam wcześniej pokazałem, udało mi się stworzyć też w kamperze własne wydawnictwo. Kupiłem drukarkę, chciałem drukować naklejki do samochodu. Na naklejki tak średnio mi wchodzą, ale nagle mi przyszedł pomysł, żeby wydrukować książki. No i zacząłem sobie tworzyć takie książki w pudełku od zapałek. Mam je też tutaj, jakby ktoś chciał nabyć w promocyjnej cenie, bo z pierwszego sortu egzemplarze takie troszkę z wadami produkcyjnymi. A jak ktoś chce bez wad produkcyjnych żadnych, to Minimalist Landscapes Card Co. Można sobie wejść na stronę i tam ode mnie zamówić i go wyprodukuję w ciągu dnia, taką książeczkę. I Warszawę też uwielbiamy, dlatego że jest tam, tak jak w Tarnowskich Górach mamy jedno kino, do którego mogę chodzić z moim pieskiem, to w Warszawie tych kin jest, chyba naliczyłem się 8. Niektóre oficjalnie pozwalają na pieski, niektóre po prostu poszedłem, zapytałem się, pozwolili mi. Piesek Boswell był także w Warszawie na nagraniach audycji Radia Nowy Świat z Tomaszem Raczkiem, był głaskany przez Tomasza Raczka i tutaj wam mogę puścić filmik, jak z pieskiem kino wygląda. Klub dyskusyjny, byliśmy na 3-godzinnych nawet filmach i 3-godzinnych dyskusjach, bo zawsze dużo ludzi dużo dyskutują. I nawet stworzyłem sobie, a propos piesków, to wielu ludzi powie, że może to jest niedobre na pieska, dużo hałasu i tak dalej, ale trzeba, tu jest Lena Góra na dyskusji. Lenę Górę pewnie znacie z filmu, z serialu szpiegowskiego, takiego polskiego, nie pamiętam jak się nazywa. Z pieskiem jest tak, że po prostu tak jak ludzie, no niektórzy lubią hałas, niektórzy nie lubią, niektórzy lubią, różne mają upodobania. Nie polecam dla wszystkich piesków oczywiście, ale Boswell jest szkolony we wszelkich warunkach, bez żadnych osób trzecich biorących udział w treningu i kino jest dla niego najlepszym miejscem do spania i najlepsze ma też po tym sny. Już nawet rozpoznaje, że psy czekające na ekranie są nieprawdziwe, bo nie reaguje na nie, a na początku reagował. Stworzyłem nawet taką stronę, gdzie możecie sobie znaleźć internetową, gdzie możecie sobie znaleźć kina w całej Polsce. Jest chyba ponad 20, do których można z pieskiem wejść. Pewnie jest więcej, tylko nie wszystkie odkryliśmy. I możecie to znaleźć pod adresem, którego na pewno nikt nie zapamięta. I think of Dean Moriarty, wordpress.com. Jest to jedyna lista chyba w internecie, jaka istnieje. Są też 3 kina wymienione we Włoszech. Jeszcze gdzieś indziej chyba. W Krakowie jest ich 6, w Warszawie 8. Dobrze, zostało nam troszkę czasu, udało się. Więc dodatkowe teraz tematy. Kontynuując temat pieska, to piesek nie tylko jest wprawiony w kinie, w długich seansach, ale także w szlakach pieszych. Przeszliśmy z nim 3 szlaki do Santiago, tak zwane szlaki Świętego Jakuba w 2023 roku podczas urlopów w pracy. Raz 300 km, raz 400 km, raz 75 km. Ten 75 to było tak, że wyszliśmy w piątek, w sobotę już byliśmy po południu, bo Boswell jest bardzo szybki, choć nie wygląda na takiego, no ale przysięgam, że jest bardzo szybki. 2 te pierwsze szlaki zrobiłem kiedyś sam jeden, drugi z kolegą, a właśnie 3 z tym tutaj oto śmiesznym ludkiem. Tak wygląda nasze obozowanie podczas szlaku. Nasze mini obozowisko. Boswelek był jeszcze wtedy mały dosyć, teraz już ma 5 latek. Z pieskiem można też wejść nawet na najwyższe szczyty. Najwyższy szczyt w Hiszpanii, Mulhacén. 3,5 km. W Hiszpanii lądowej, bo w Hiszpanii jako całe państwo, licząc też Wyspy Kanaryjskie, najwyższy jest wulkan Teide, ale w Hiszpanii lądowej najwyższy jest szczyt Mulhacén i Boswell tam wszedł i szczekał na kozy. Weszliśmy też na szczyt Peñalara w pobliżu Madrytu, tam się chodzi po skałkach, żadnego problemu i na najtrudniejszy moim zdaniem szczyt Gilbo, mimo że najniższy,
gdzieś tam na północ, chyba w prowincji Asturias. Dlatego też był trudny, bo trochę pomyliliśmy szlak. Szlak biegnie tam, gdzie ta żółta linia, a my szliśmy tą czerwoną, ale daliśmy radę. I pewnie ciekawi Was, jakie są moje dalsze plany podróży. Jest to tak. Wiosną Ciechocinek, bo mam już 40 lat i no, kręgosłup nie domaga, inne sprawy. Wprawdzie nie polecajcie Chocinka na kręgosłup, ale co ja bym robił w tych tutaj innych miasteczkach. W Ciechocinku jest dużo rozrywki, więc tam sobie jednego zabiegu jakiegoś wymaganego nie będę miał, ale będzie fajnie. W lecie pewnie wybierzemy się do Warszawy. Zimą tym razem pojedziemy, zamierzamy zwiedzać Rumunię, więc sobie spisałem z pierwszej tutaj prezentacji parę miejsc. Byłem tam samochodem osobowym, ale nigdy kamperem. I Turcję, i być może gdzieś dalej nas jeszcze poniesie. A w kolejną jeszcze zimę Wyspy Kanaryjskie. Taki jest plan, co z tego wyjdzie. Nie wiem, bo kamperem można sobie miejsca praktycznie dowolnie wybierać, o ile nie są jakoś oddzielone oceanem czy Wielkim Morzem, choć też się to da zrobić, bo do Tunezji i do Maroka dotarliśmy sobie promem. I teraz tak, robiłem kiedyś 2 prezentacje w klubie Namaste, takim w Katowicach, i tam reklamowałem stacje radiowe, ponieważ nie są to niestety stacje sponsorujące mnie, to ja sponsoruję jedną z nich, Radio Nowy Świat, ale bardzo je polecam, bo towarzyszą mi we wszystkich podróżach i podczas jazdy, i jak się zatrzymuję, i polecam bardzo radio, bo jest to kontakt z żywym człowiekiem, a nie tak jak Spotify i inne serwisy streamingowe, z maszyną. I jestem fanem radia do tego stopnia, że pamiętam na jakiejś randce w Warszawie, jak byłem, nie wiem, czy w zeszłym roku, czy 2 lata temu, to padło w końcu takie pytanie: Daniel, a tak poza słuchaniem radia, to czym ty się zajmujesz? To co cię interesuje? No i teraz wam tak na to pytanie odpowiem tutaj, że no praktycznie w kamperze to życie wygląda tak, że tylko kawka i radyjko, czasem ciasteczko, no i to radio sobie leci gdzieś tam w tle. Praca jest, ale jak się ma odpowiednie podejście, to można porządnie wykonać swoją pracę, jednocześnie się w codziennym życiu relaksować i nie myśleć o niej. I na szczęście udało nam się dobrnąć do końca w czasie, więc wam polecę jeszcze mój kanał YouTube'owy, który nie powstał i prawdopodobnie nie powstanie, ale jest mała szansa. Więc jeśli ktoś by chciał, to youtube.com americana.pl albo sobie wpiszecie Americana po polsku. Jest to coś, co planuję, bo ludzie zachęcali mnie często do stworzenia kanału właśnie jakiegoś YouTube'owego, zrobienia vloga, ale moim zdaniem to wszystko już w internecie na ten temat jest, więc nie miałbym do tego jakiejś dużej motywacji, a poza tym tworzenie kanału YouTube'owego to jest dużo pracy bardzo, dużo wysiłku, więc niekoniecznie gra warta świeczki, ale wpadłem na taki pomysł, że może stworzę kanał omawiający muzykę typu country, Americana, bo jest to temat nieznany jeszcze za bardzo w Polsce, więc polecam subskrypcję. A czy to powstanie, czy nie powstanie, to nie mogę wam nic na ten temat powiedzieć. I mam jeszcze chwilkę czasu, czy nie? 5 minut, super, dobra. No to jeszcze zostawiłem sobie właśnie na tą końcówkę. Ostatnie takie z ulubionych miejsc w Europie, które mi się bardzo podoba. Zwiedziliśmy je z Bosworkiem w zeszłym roku. Jest to rezerwat przyrody Zingaro we Włoszech na Sycylii. Ciekawy pod tym względem, że jest tam w zasadzie tylko ta skała, którą tu widać, ale mam tej skały różne zdjęcia. Tutaj takie zielonkawe, tutaj takie w bardziej piaszczystym otoczeniu. Tutaj widać zupełnie inne barwy, tutaj jeszcze inne i te wszystkie zdjęcia, jeśli dobrze pamiętam, to one zostały zrobione w jednym dniu, więc można sobie stać na parkingu i kawałek się przespacerować i w jednym miejscu obejrzeć tak wiele ciekawych, zmieniających się widoków. I też ta sama górka. Tam kamperowcy, to jest trochę miejsce bardziej popularne, tam kamperowcy lubią się zatrzymywać na Sycylii. Jest to w pobliżu Palermo. Palermo też bardzo polecam, jest to jedno z moich ulubionych miast. A tutaj chyba zachodzie słońca. Wschodzie to raczej nie, bo nigdy prawie nie wstajemy na wschód słońca, ale
Pewnie zachód jest. I jeszcze jedno miejsce na Sycylii wam pokażę fajne, które się nazywa Punta Bianca. Też znane generalnie, bardzo przyjemne. I tyle. I jeśli ktoś by właśnie chciał, to albo w internecie, albo tutaj u mnie może sobie zakupić albo obejrzeć ten mój wytwór mojego wydawnictwa Minimalist Landscape Card Co. Ja jestem w ogóle jednym, nie wiem czy z niewielu, czy z wielu podróżników, w każdym razie takim, że moje życie jest lepsze niż na Instagramie przedstawione, dlatego że jak sobie wejdziecie na mojego Instagrama, to tam prawie po prostu nic nie ma, ale znajdziecie tam linki, jak sobie wpiszecie Instagram Minimalist Landscape, to znajdziecie też pewnie linki do tych różnych takich produktów, które sobie tak tworzę hobbystycznie w tym kamperze. Dzięki. Bardzo dziękujemy.